Siema, tu wahacz. Honda Jazz w 2023 roku przeszła lifting, który wprowadził w niej zauważalne zmiany. W teście powiem, co dokładnie mam na myśli oraz jakie ogólne wrażenie zrobił na mnie Jazz obecnie w wersji Crossstar. Od razu w sumie mogę zdradzić, że wrażenie zrobił bardzo dobre, ale ten model ma też jeden wyraźny problem. Do niego przejdę jednak niedługo, bo na razie chciałbym skupić się na nowościach wprowadzonych przez lifting. Istotną kwestią jest to, że w chwili obecnej w konfiguratorze producenta Honda Jazz występuje wyłącznie w wariancie Crossstar, który oznacza lekko podwyższony prześwit do 14,5 cm i dodatki stylistyczne o powiedzmy terenowym charakterze, których celem jest nadanie temu maluchowi bardziej stylu, zgodnie z nazwą, crossovera. Zwykły Jazz będący po prostu hatchbackiem zniknął, a Crossstar zyskał lekko zmodyfikowany wygląd, bo chociażby atrapa chłodnicy ma teraz wzór plastra miodu, a w dolnych częściach nadwozia pojawiły się plastikowe wstawki również w srebrnym kolorze. Czarne są z kolei klamki i lusterka, a 16-calowe felgi aluminiowe pozostały po staremu. Zmiany nie są duże, ale nadają one Jazzowi więcej uroku i charakteru, w czym pomaga też generalnie wersja Crossstar, bo bez niej samochód wyglądał wciąż ok, ale aż za bardzo delikatnie i oble, i zwłaszcza w porównaniu z nacechowaną bardziej sportową poprzednią generacją, negatywnie rzucało się to w moje oczy. Jako że Crossstar zawsze był po prostu wersją wyposażeniową i wszystkie inne zniknęły z oferty, to żadnych większych modyfikacji wyglądu nie można przeprowadzić. Jedynie dorzucić można lakiery Metallic kosztujące około 3000 zł. W kabinie wraz z liftingiem nie zaobserwowałem żadnych stylistycznych modyfikacji i dla mnie wciąż prezentuje się ona ładnie, to znaczy mamy przejrzyste rozmieszczenie instrumentów pokładowych i może trochę specyficzny, ale schludny i miły w kontakcie projekt. Jakichś zmian nie odczułem też w jakości wykonania w górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi. Mamy twarde tworzywa, które nie mają złej faktury, jest ona dosyć matowa, no ale wciąż fakt zostaje, że na przykład odbijają promienie słońca te elementy trochę bardziej niż mogłyby. Podłokietniki są wykończone ekoskórą i odpowiednio miękkie. Trochę skórzanych wstawek znaleźć można też na desce rozdzielczej. Swoją drogą tutaj mamy schowek niewielki, dodatkowy poza tym standardowym, który znajduje się tutaj. Z praktycznych elementów też przy nawiewach mamy zarówno od strony pasażera, jak i kierowcy uchwyty na kubki. Sympatyczny dodatek, a w niższych częściach kokpitu mamy kontynuację twardych materiałów. Co najwyżej wyróżnikiem jest bok tunelu środkowego, który jest wykończony ekoskórą. Trochę mamy też takiego połyskującego tworzywa, które urozmaica kolorystycznie tę generalnie utrzymaną w ciemnej tonacji kabinę. No ale fakt zostaje, że jest połyskujący, może trochę łapać zarysowań. Na szczęście jest biały, więc nie będzie ich tak bardzo widać, jeśli chodzi o detale. To jest bardzo dobrze. Wszystko tutaj przyjemnie klika, dobrze wygląda. Widać, że na tych mechanizmach nikt nie oszczędzał. Podczas jazdy w kabinie nic nie trzeszczało, więc ogólnie jakość wykonania stoi tutaj na dobrym poziomie, ale biorąc pod uwagę cenę samochodu, te twarde elementy w górnych partiach można by moim zdaniem poprawić. No właśnie, bo Jazz podrożał i obecnie cena Crosstara po liftingu wynosi 130 150 zł, a ponieważ w ofercie nie ma, tak jak wspominałem, żadnych uboższych wersji, to jest to też wyjściowa kwota za ten model. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z autem mającym 410 cm długości i 172 cm szerokości, mówimy tutaj o dużej kwocie, która dla wielu klientów poszukujących czegoś z segmentu B zamknie drzwi do salonu Hondy i to jest ten problem, o którym mówiłem na początku filmu, ten brak zdywersyfikowanej oferty. Jeśli ktoś zdecyduje się jednak wydać takie pieniądze na Jazza Crossstar, to dostanie w zamian naprawdę dobre wyposażenie, nawet jak na standardy większych aut, bo mamy na pokładzie chociażby trochę systemów bezpieczeństwa z adaptacyjnym tempomatem czy rozsądnie działającym asystentem pasa ruchu. Brakuje za to niestety czujników martwego pola. Mamy też nawigację, czujniki parkowania z kamerą, dostęp bezkluczykowy, automatyczną klimatyzację, światła LED, podgrzewane fotele i kierownice, zatem jest dobrze. Jak na japońskiego producenta przystało, nie ma też tutaj specjalnie możliwości dobierania pojedynczych elementów wyposażenia i cenę samochodu podwyższyć można tylko lakierem Metallic i różnymi akcesoriami. Ceny różnicować nie można też układami napędowymi, bo testowana Honda oznacza wyłącznie zwykłą hybrydę HEV, która wraz z liftingiem została wzmocniona i generuje obecnie 122 konie mechaniczne zamiast 109 kiedyś. Na liście wyposażenia nie ma za to samościemniającego się lusterka, ale wygląd tego, co dostajemy, mocno mnie zaskoczył, ponieważ gdy nie ma tego dodatku, to zazwyczaj te lusterka wyglądają tak dosyć siermiężnie. Ramki są grube, a w niektórych modelach tych tańszych to w ogóle jakby były wyciągnięte z lat 90. te lusterka się prezentują, a tutaj mamy cieniutkie ramki, wszystko bardzo estetyczne, więc bardzo ładnie to wygląda, no ale fakt zostaje, że wciąż jeśli chcemy, żeby nas ktoś nie oślepiał, to trzeba ręcznie zmienić położenie.
Wciąż za to ostało się moim zdaniem świetne rozwiązanie nazywające się Magic Seats, które umożliwia w bardzo łatwy sposób uniesienie siedzisk drugiego rzędu, później ich zablokowanie i uzyskanie bardzo dużej przestrzeni ładunkowej z tyłu, która jeśli ktoś przewozi jakieś wysokie przedmioty, które też są dosyć pękate, naprawdę może się przydać i jest to unikalna cecha tego modelu, wyraźna przewaga nad innymi samochodami o tych gabarytach. Osób siedzących z tyłu też testowana Honda nie rozczaruje, ponieważ gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam jeszcze taki okazały zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, nawet przy konkretnym wyprostowaniu się od podsufitki, dzieli mnie jeszcze taki, może już niewielki, ale wciąż bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w małym stopniu wystający. Bagażnik samochodu ma 304 litry pojemności. Dostajemy tutaj bardzo niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne boczne ścianki. Niestety regularność podłogi jest kiepska ze względu na obecne na niej podwyższenie. Po bokach w kufrze mamy po haczyku, gdzie można zawiesić jakieś torby. Pod podłogą znalazł się dodatkowy schowek. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1205 litrów, złożone siedzenia nie generują dodatkowego uskoku. Jest to spowodowane zmyślnym mechanizmem ich składania. Jazza dorwać można też za 1727 zł netto miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu oraz 30% wykupie końcowym. Dodatkowo, jeśli ktoś chciałby mieć podstawioną pod wskazany adres za darmo Honda Jazz albo dowolny inny model z ich oferty, także w wynajmie długoterminowym, to w uwagach do zamówienia wpisać można kod Wahacz Free i wtedy taki bonus się zgarnie. Link do oferty na Hondę wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Układ hybrydowy Jazza został poprawiony, ale wciąż opiera się on o benzynę 1.5 generującą teraz 107 koni mechanicznych, która wspierana jest przez 122-konny silnik elektryczny i cały układ ma też taką moc. Mamy tutaj do czynienia z hybrydą pozwalającą przejechać pewien dystans tylko w trybie elektrycznym, ale bez ładowania z gniazdka. To, co mi się w tym układzie spodobało, to wysoka kultura pracy jednostki spalinowej, dzięki której momenty wychodzenia z trybu elektrycznego nie są specjalnie odczuwalne, zwłaszcza gdy ma się odpaloną jakąś muzykę i generalnie cały układ pracuje dyskretnie. Benzynę bardziej usłyszeć można głównie po mocniejszym wciśnięciu gazu, bo wtedy rozkręca się ona i jej dźwięk faktycznie zwraca uwagę i nie brzmi zbyt dobrze. Wpływa na to fakt, że skrzynia utrzymuje obroty na dosyć monotonnym i wysokim poziomie. Na szczęście występuje też tutaj pewna symulacja zwykłych biegów, więc ostrzej przyspieszając ma się wrażenie, jakby przekładnia trochę przyciągała ich zmiany, ale jednak w końcu je robiła, więc takiego kompletnego piłowania silnika nie ma. Pod kątem dynamiki samochód tak przyspiesza z gazem w podłodze od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Względem słabszej wersji przed liftingiem korzyści nie są duże, bo wynoszą według moich pomiarów do około 1 sekundy, ale ogólna dynamika testowanego Jazza jest moim zdaniem ok dla kierowców o mniejszym ciśnieniu na ostrą jazdę, a patrząc na charakter tego samochodu, raczej tacy głównie będą spoglądać w jego stronę. W mieście reakcja na wciśnięcie gazu jest dobra i czuje się trochę błyskawicznej, elektrycznej odpowiedzi samochodu i generalnie można sprawnie podróżować. Też można niektóre fragmenty podróży pokonywać bez udziału benzyny i silnik spalinowy w zależności od naładowania akumulatorów albo szybciej, albo później wkracza do akcji, przy czym nie ma dużego nastawienia tutaj na ruszanie od 0 do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę wyłącznie na prądzie, tylko bardziej tryb elektryczny daje o sobie znać podczas utrzymywania tempa czy lekkiego przyspieszania w mieście. Przy wyższych prędkościach elektryczny efekt jest już znacznie mniej odczuwalny i ostro przyspieszając trzeba poczekać, aż benzyna wkręci się na wysokie obroty, co nie dzieje się od razu i w połączeniu z bardzo płynnym zwiększaniem prędkości powoduje, że auto sprawia wrażenie mniej zrywnego niż finalnie pokazuje prędkościomierz. Lżej wciskając gaz zauważyłem, że jest z tym lepiej, bo benzyna nie musi aż tak się wysilać od razu i reakcja jest, co ciekawe, nieraz wtedy sprawniejsza niż z gazem w podłodze. Hybryda w Jazzie nie została jednak stworzona
stworzona do sportowej jazdy, a do uzyskiwania możliwie niskich wyników spalania i w Warszawie osiągałem bez starania się okolice 3,5-4 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem rezultaty oscylowały wokół 4 litrów i dopiero jadąc szybciej, gdzie nie najmocniejszy silnik benzynowy musi się już bardziej postarać i pracuje praktycznie cały czas, wskazania robiły się większe, bo na ekspresówkach komputer pokazywał około 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7-7,5 litra. Sposób prowadzenia Jazza jest neutralny. Trochę czuję się, że jest to Honda, bo precyzja układu kierowniczego jest ok i nie ma tutaj gumowatych reakcji. Jest za to wyraźne wygładzenie tych reakcji, więc autem jeździ się przyjemnie, ale też mało angażująco, co nie jest wadą w takim małym, jajowatym hatchbacku, bo ja go od początku postrzegałem jako model, który ma bezstresowo dotrzeć do celu i z tego zadania wywiązuje się bez zastrzeżeń. Robi to też w całkiem komfortowy sposób, bo mamy tutaj dosyć miękkie zawieszenie i fotele. Jazz przez takie zestrojenie trochę przechyla się w zakrętach, ale podczas normalnej jazdy nie jest to dokuczające. Wraz z liftingiem nie zmienił się elektroniczny zestaw wskaźników w Jazzie i w tym przypadku szkoda, że tak się nie stało, ponieważ dostęp do poszczególnych kategorii odbywa się poprzez przewijanie ich góra-dół przez długie menu, robi się to na ślepo. Ekspozycja informacji już wewnątrz poszczególnych modułów jest ok, ale żeby dokopać się do niektórych, no jest to uciążliwe, tym bardziej, że nie są one podpisane, niektóre ikonki nie są takie bardzo oczywiste. Można sobie część z nich usunąć i wtedy jest trochę to wszystko bardziej klarowne, no ale wciąż niektóre są na stałe wpisane w to menu i moim zdaniem zdecydowanie lepiej by było, gdyby na przykład zamiast takiej listy zrobić sytuację, w której od razu pojawia się zawartość, obok po prostu ikonka i przewija się na przykład te zawartości lewo-prawo, wtedy byłoby moim zdaniem zdecydowanie czytelniej. Zastrzeżeń nie mam za to do rozmieszczenia przycisków na kierownicy. Wspominanym komputerem steruje się w wygodny sposób. Z lewej strony są przyciski, rolka. Tutaj w sąsiedztwie mamy też obsługę systemu audio. Z prawej strony steruje się tempomatem. Jest to bardzo dobrze zaprojektowane. Jeśli chodzi o samą budowę kierownicy, to nie jestem zwolennikiem braku trzeciego ramienia. Po pierwsze, nie wygląda to jakoś powalająco, a po drugie, po ciemku, gdzieś tam na szybko, może utrudniać wykrycie, czy mamy pozycję odwróconą o 180 stopni, czy też kierownica jest w pozycji 0. System inforozrywki w testowanej Hondzie jest taki sam jak wcześniej. Ma ekran przekątny 9 cali, ta powierzchnia jest realnie zmniejszana przez belki na dole i na górze, które cały czas są obecne, no ale fakt zostaje, że się one przydają, ponieważ dzięki nim można przełączać się bardzo szybko pomiędzy najważniejszymi modułami. Mamy też dodatkowe informacje, chociażby z systemu audio przy odpalonej mapie. Jest to przydatne, ponieważ menu główne nie zawiera żadnych widgetów, tylko mamy ikonki, które odnoszą nas do poszczególnych rzeczy, chociażby do ustawień, które są wygodnie najpierw w takich bardziej graficznych listach, a później już w formie klasycznej. Prezentowany przycisk wstecz i home też wygodnie wypadają, jeśli chodzi o obsługę. Sam interfejs jest dosyć archaiczny, jeśli chodzi o wygląd, ale to wszystko jest moim zdaniem rozsądnie zaprojektowane i w takich najważniejszych codziennych zastosowaniach nie stanowi obsługa problemu. Szkoda tylko, że Android Auto jest tutaj przewodowe, z tego co słyszałem, bo nie mam iPhone'a. Apple CarPlay można już bez kabla podłączyć. Panel klimatyzacji jest w pełni fizyczny. O tym, że przyjemnie się korzysta z tych pokręteł i przycisków już mówiłem. Powiem teraz też, że jest to bardzo wygodne, ponieważ wszystkie elementy najważniejsze mają swoje dedykowane przyciski i są one odpowiednio duże. Z przodu do dyspozycji dostaje się 2 porty USB, oba w standardzie A. Jest też gniazdo 12V. Z tyłu mamy kolejne 2, tym razem oba w standardzie C. Wolałbym to trochę zmiksować, aby po jednym A i C było i z przodu i z tyłu, no ale lepsza taka dywersyfikacja niż żadna. Na tunelu środkowym mamy dźwignię zmiany biegów, klasycznie wyglądającą i moim zdaniem kiepsko zaprojektowaną, ponieważ wszystkie tryby są tutaj w jednej linii i można się pomylić i zamiast na D to przełączyć na B. Później jak się na przykład to zrobi i chce się cofnąć, to 2 razy do góry oznacza N, a nie R. No jest to problematyczne. Można to rozwiązać tym, że po prostu nacisnąć przycisk na początku i później już bez przycisku jechać w dół i wtedy faktycznie dźwignia się zablokuje na D, ale ja mam takie przyzwyczajenie i wolę tak robić, że cały czas mam ten przycisk wciśnięty, a wtedy żadnej blokady nie ma, no i czasami się myliłem i zamiast na D, to kończyłem na B.
W Jazzie dostaje się niezbyt duże lusterka, a także rozdzielony frontowy słupek, co poprawia widoczność i umożliwia umieszczenie w tym samochodzie ogromnej przedniej szyby, dzięki której człowiek czuje się trochę jakby siedział w minivanie, a nie takim małym samochodzie. Jednak skutkuje to również tym, że mamy długie podszybie i maskę w ogóle niewidoczną z perspektywy kierowcy, więc trzeba się trochę bardziej przyłożyć, aby wyczuć przednie krańce nadwozia. Widoczność na bok jest dobra, z tyłu po przekątnej słupek nie jest masywny, tylna szyba jest nisko poprowadzona, ma też duże rozmiary. Kamera cofania w testowanym modelu ma mocno przeciętną jakość, ale jest ona używalna. Też podoba mi się to, że mamy tutaj rozsądnie kontrolowaną perspektywę po bokach. Można sobie jeszcze modyfikować widoki. Może być też kamera umieszczona pełnoekranowo, albo część przestrzeni mogą zajmować czujniki parkowania. Kamera cofania nie jest w tym modelu czymś niezbędnym, a specyficznej budowy frontu też nie ma co demonizować, bo przy rozmiarach auta wciąż wjeżdżanie gdzieś przodem da się bez większego stresu ogarnąć, a przyznam, że duże szyby tworzą tutaj fajny efekt przestronności kabiny, który nie jest oczywisty w tak małym aucie. Kierownica w Hondzie Jazz przy niskich prędkościach pracuje dosyć lekko, mamy też tutaj niezły, ale nie powalający promień skrętu, zatem w mieście testowany samochód radzi sobie bez problemów. Do Jazza zamówić można pakiet dekoracyjnego oświetlenia wnętrza. Podświetlone są wtedy klamki oraz kieszenie w drzwiach, przestrzeni na nogi oraz tunel środkowy. Ten dodatek kosztuje, uwaga, 7900 zł, co jest tak absurdalną ceną za tych kilka lampek, że powiem tylko, że zdecydowanie nie opłaca się wydawać tych pieniędzy za ten dodatek, biorąc pod uwagę, że i tak nie robi on zbyt wielkiej różnicy, ponieważ te źródła światła są dyskretne, w kamerze ich praktycznie w ogóle nie widać, gołym okiem trochę lepiej, ale wciąż zbyt wiele nie zmieniają i ogólnie jest tutaj mocno neutralnie, jeśli chodzi o styl podświetlenia po zmroku. Wszystko jest generalnie białe, ale też wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Pakietowi dekoracyjnego oświetlenia muszę uczciwie oddać, że wprowadza on także podświetlone progi, które wyglądają ładnie. Czy zmienia to moją ocenę opłacalności całości? Zdecydowanie nie. Wraz z odświeżeniem Hondy Jazz projekt przednich świateł nie uległ zmianie i nie mam z tym problemu, ponieważ segmenty do jazdy dziennej wciąż wyglądają ładnie, a kierunkowskazy nad nimi mają fajnie zaprojektowane detale. Wszędzie z przodu są LEDy, tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu także wszystko w temacie oświetlenia zostało po staremu, co oznacza diodowe światło pozycyjne o ciekawym wzorze oraz rozczarowujące żarówkowe kierunkowskazy i ten ostatni element przy okazji liftingu aż się prosiło, by przerobić na LEDy. Ogólnie jednak Jazz po zmroku jak na małe auto wygląda moim zdaniem dobrze i jego światła pasują do pomysłu na nadwozie. Światła nie tylko nie zmieniły swojego wyglądu, ale również sposobu pracy i wciąż mamy tutaj do czynienia ze statycznymi LEDami umieszczonymi w soczewkach. Dostaje się w nich naprawdę dobrą poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej, a także odpowiednią moc. Jeśli ktoś nie oczekiwał tutaj funkcji adaptacyjnych, to nie ma na co narzekać. Podsumowując, Honda Jazz to samochód, który polubiłem przy pierwszym kontakcie kilka lat temu, a teraz w wersji Crossstar naprawiającej zbyt delikatny wygląd nadwozia zwykłego hatchbacka spodobał mi się on jeszcze bardziej. Pomijając już aspekt wizualny, dostajemy tutaj mały model, który jednak został pomysłowo zaprojektowany pod kątem aranżacji i wykorzystania dostępnej przestrzeni dzięki Magic Seats. Dodatkowo dobrze wypada jego obsługa, jest on bardzo oszczędny i daje sobie radę również w trasie, obecnie dzięki większej mocy lepiej niż kiedyś. Niestety gorzej niż kiedyś wygląda za to jego cennik, bo na przykład gdy testowałem auto pod koniec 2020 roku, mając 95 000 zł, można było wyjechać co prawda bazowym, ale wciąż nieźle wyposażonym egzemplarzem, a w chwili obecnej, tak jak wspominałem, pułap wyjściowy to 130 000. Jeśli ktoś jednak myśli, aby wydać taką kwotę na auto tego typu, to propozycja Hondy jest naprawdę udana i dopracowana. I to wszystko, co przygotowałem o Jazzie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z Polskiej ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.